Witajcie w kolejnym odcinku. Widzowie, jak widzicie za nami piękne budownictwo, ich budownictwo, a my wybieramy się na dziką plażę. Drugie podejście, tym razem zabiera mnie moja małżonka na inną dziką plażę, tam gdzie będzie asfalt. Nie będzie asfaltu, ale jest droga, którą jadą samochody z napędem 4x4. Ale ty masz napęd 2x2, więc dasz radę. Także zobaczymy, czy dojdziemy i czy się znowu nie pokłócimy. Zapraszamy Was serdecznie na kolejny odcinek. Dachy są niektóre jeszcze porobione z takich kamieni i w każdym takim jednym budynku, gdzie jest przy domu, wydaje mi się, że to jest nie suszarnia, tylko wędzarnia albo coś takiego, bo się wydobywa z tych kominków ichniejszych dym, albo robią tam grille, ale tak wygląda. No jest to przeurocze, mi się bardziej podobają te dachy niż takie czerwone z cegłówki, raczej z dachówki, która jest tam. To ma swój urok taki chorwacki. Noga numer 1, którą Tutaj znamy. chciałem Wam pokazać, to jest nasz kumpel Leo. Leo, To jest po wsi noga tutaj, numer po 1. tej wiosce. On cały czas chodzi, go wszędzie można spotkać. Obojętnie gdzie się idzie, patrzy, Leon biegnie i zadymę robi. Także poznajcie Leona. Jeśli chodzi o Chorwację, to jest dużo takich właśnie jakichś wysypisk, rzeczy, gdzie ludzie pozostawiali, albo zapomnieli, albo coś było i leży dalej. Także są takie miejsca, gdzie jest brudno, ale wydaje mi się, że też dużo brudzą po prostu turyści. Tam gdzie idziemy, z tego co patrzyłem, to są w opiniach, że jest bardzo dużo śmieci. Ale to nic, może jak się uda, to trochę posprzątamy. Zobaczcie, moja żona biolog kazała nagrać. Widzicie ten duży pień? To kiedyś było wielkie drzewo oliwne. No i te drzewo już po prostu umarło. Widać tylko korzeń, zostało ścięte. A z tych korzeni, które przeżyły, najprawdopodobniej, tak nam się wydaje, wyrosły takie drzewka oliwne. Chyba się nie mylimy, ale żona ma raczej rację, bo żony zawsze mają rację, mimo że jej nie mają. Nasza gwiazda oczywiście z nami jest. Dzisiaj jest chłodno, także Monisia wzięliśmy. Nie był zbytnio chętny, żeby iść, ale no przecież przyjechał też na wakacje. Idziemy na tą plażę i mamy nadzieję, że spędzimy tam cały dzień, że nas deszcz nie wywali, bo jest 10 godzina i czekaliśmy, aż zrobi się pogoda. No i się wypogodziło. To, o czym mówiłem, że jest bardzo dużo takich właśnie kupek pozostałości, nie wiem, czy to wywalają gruzy albo coś tu miało powstać, no ale jest asfalt. Oj, się asfalt skończył, teraz ja muszę narzekać. Tutaj ewidentnie kogoś poniosła fantazja, no ale tak to wygląda. Czemu? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że muszą mieć słaby system, jeśli chodzi o odpady komunalne i tak dalej. Proszę, jaki mądrala. I nie idzie w pełnym słońce, tylko staje tam, gdzie jest cień. Pisały są bardzo mądre. Chodź, Monia. Zobaczcie, jak pięknie. Wszystko jest takie mleko, nie? Lekkie. Ale ogólnie ładnie. Widzicie tą drogę? My musimy tam pewnie iść. No, nagle jest kawałek 4 km, idzie się takimi gaikami, między gaikami, gdzie są drzewa oliwne i trochę winogrona, ale ja myślałem wcześniej, że to są po prostu góry, że tam nic nie rośnie, a to nie. To wszystko, co widzicie, no to są drzewa oliwne, figowe lub jakieś tam winogronowe. Gdzieniegdzie, ale winogrona jest bardzo mało tutaj. Taka ciekawostka, wczoraj jak byliśmy na balkonie wieczorem z małżonką, to słyszeliśmy wycie szakali. Podobno tutaj w Chorwacji są, ale nie w tej części,
ale było na 100% słychać szakale. Jakby była para, może było ich więcej, ale nie udało się niestety nagrać. Może uda się nagrać dzisiaj albo jutro. Będę miał kamerę na wierzchu, to usłyszycie. No i tak sobie myślę, żeby mi Monia nie pożarły te szakale. Dlatego Monia się nie może odchodzić daleko, zresztą on nigdy nie odchodzi. Zobaczcie, jak pięknie. No robi to robotę, no nie powiem, ale dlatego warto jest chodzić w takie piękne, ciężko dostępne miejsca. No bo tego widoku nie zobaczy się stamtąd, gdzie jesteśmy, z tyłu. Piękne góry, żaglówki, statki rejsowe, motorówki, Monio, no i my. Wiecie co, my sobie chwilę tutaj usiądziemy, jeśli wejdziemy, z tego względu, że no po prostu nacieszyć się trochę tym widokiem. Słyszycie te cykady? Taka ciekawostka, że one cykają tylko wtedy, gdy jest ponad 25 stopni. Także to nie jest tak, że one grają cały dzień. Można dzięki temu zapomnieć o termometrze. Wtedy mniej więcej się wie, że jest powyżej 25 stopniach. Bo cykady cykają, jak jest ciepło. Ja się dowiedziałem, więc dzielę się taką informacją z wami. Zbliżamy się już coraz bliżej. Tam już widać jest jakiś statek, po prostu powiedzmy statek, ale już dochodzimy do wody. I właśnie w takie miejsca dzikie przypływają no, statkami, jachtami, a my doszliśmy z Drepcedesa na 4 łapach i 4 nogach. Ja i moja małżonka, która idzie z tyłu. Teraz wam zrobię, jak wygląda dojście na taką dziką plażę. Bo tutaj naprawdę trzeba dojść na pieszo, przez góry, albo przypłynąć statkiem. Także zabieram was, nic nie mówię, oglądajcie. Dotarliśmy. Monio, idź pływaj. Nie musisz na mnie czekać, ale tak jak mówili, jest bardzo dużo śmieci. No jest dużo śmieci, bo te śmieci zostawiają. Z łódek ludzie wyrzucają. Tutaj są też prądy, które pewnie w tą stronę idą. No więc śmieci jest, ale wiecie co? No nie ma co patrzeć na to. Jest jak jest. Świata nie zmienimy. Jedynie co możemy zrobić, to możemy troszkę ogarnąć tutaj, gdzie będziemy siedzieć, ale jest naprawdę sympatycznie, było warto, uwierzcie mi, było warto. Moniusiu, idź się zanurz, pływaj. Należy mu się, bo naprawdę przeszliśmy 5 km prawie, więc no jest ciepło. A zapowiadało się, że będzie brzydka pogoda dzisiaj, ale się udało, jest cudownie. A tutaj można sobie zrobić piknik. Stół, ławka przy takich widokach. No powiedzcie, że nie jest bajecznie. No jest brudno, ale to każda woda... No pewnie, ale to nie ma na tamto co zwracać uwagi. Jest brudno, jest jak jest. Ale Wydaje mi się, że było warto, fantastycznie. I żeśmy przyszli z buta, nie przypłynęli. Nie to, żebym im zazdrościł, ale no to takie kamperowanie, tylko że na wodzie. Zamiast przyczepy mają łajbę. Moniusiu, no jakżeś byś mógł nie dostać kiełbaski w takim pięknym miejscu? Siad, czekaj. Tyle przeszedłeś, to dostaniesz kiełbaskę. No, widzicie widzowie. Trzeba zabierać smakołyki dla Moniusia w takie miejsce. Dużo przeszedł. Piękny widok. My się napijemy jakiegoś wina, zjemy coś, a on biedny co? Tylko pedałuje za nami, bo nie wie gdzie. Ale idzie, bo my idziemy.
I to jest właśnie urocze w pieskach. Wszystkich, nie tylko w borderkach. Trzymaj. Tylko bez folii, Moniusiu. No, skończyła się, już nie ma. I musimy zrobić tak jak inni ludzie. Nie no, oczywiście żartuję, ludzie. My zbieramy, my nigdy nie zostawiamy po sobie śmieci. Zawsze zbieramy. Trzymaj. Nie ma. Wiecie co? Nie ma to jak... Nie ma to jak przyjść taki kawał odpocząć. No i przypłynęli panowie, chyba z Hiszpanii. Czy Francuzi. No, więc było miło, ale się skończyło. Mam nadzieję, że poskaczą i sobie odpłyną w pizdiet. Zrobiliśmy sobie piknik country. Kanapeczka. Do tego napój bogów. I patrzymy na wariatów. Tamci w środkowej skaczą z dachu. Tamci przypłynęli. Obydwa statki to chyba Francuzi. No, także przypływają w takie miejsca niedostępne. Słuchajcie, żona myślała, że wziąłem jedną buteleczkę, a tutaj niespodzianka. Druga, żeby każdy miał swoją. Także siedzimy, korzystamy. Może puszczę wam teraz timelapsa. Popatrzcie sobie, jak bawią się Francuzi. To jest taka nisza. To jest taka, nie nisza, tylko jak to się mówi? Nisza się mówi. No, nisza. Inna nisza. No. To już nie na nasz portfel. Chociaż tą łajbę, tą małą, to pewnie sobie wypożyczyli, bo można to wypożyczyć. Patrzyłem, taka malutka łódeczka kosztuje 120 euro na dzień. Na taką większą trzeba już mieć pozwolenie, które robi się tam w jeden dzień za 100 euro. Ale ogólnie można to wypożyczyć. Zapraszam was na timelapse. Co ty za szyszki wpieprzasz? To jest... Mówiłeś, że nie wolno patyczków. To sobie Monio znalazł. Szyszki. Dwie, ale jakie ładne. Szkoda, że już obgryzłeś, bo byśmy wzięli sobie na pamiątkę. To masz szyszki. Także panie Leszku, jak oglądasz, to nie jest patyczek, to są szyszki. O szyszkach nic pan Leszek nie mówił. Widzowie, sobie tak chodzę, myślę i właśnie rozmawiałem z żoną. Moim zdaniem, jeśli by się chciało takie 3 tygodnie spędzić w Chorwacji, to naprawdę w 2000 euro można się zmieścić, licząc powiedzmy nasze potrzeby, moje i mojej małżonki. My jesteśmy osobami, gdzie nie rozrzucamy tak pieniędzy, raczej nie stołujemy się gdzieś tam w restauracji. Byliśmy 2 razy, może pójdziemy jeszcze raz. Jeden raz to, jak widzieliście, był niewypał, ale ogólnie z 3 razy jakbyśmy poszli, to by nam to w zupełności wystarczyło. Resztę wiadomo, kupuje się w markecie, gdzieś tam w sklepie jakimś. Spokojnie 2000 euro, 3 tygodnie. Myślę, żebyśmy się zmieścili. Widzicie tam za tymi skałami patyczek taki, który wychodzi z wody. Monio popłynął, bo myślał, że to patyczek. Monio, ty wariacie. To nie patyczek. To pani chyba Polka nurkowała. Widzowie, teraz was przygotuję. Jak tak wygląda przygotowanie. Teraz was przygotuję pudełeczko podwodne. Pudełeczko podwodne, tak. Abyście wy, ogolone panie pach, abyście wy zobaczyli to, czego inni nie mogą zobaczyć. Że to specjalna edycja dla was. Wkładam was w pudełeczko. Wkładam was w pudełeczkę, które zamówiłem z AliExpress oczywiście, ale zdaję egzamin. Dobra. Jeszcze wytrę wam oczy. Wytarte? Wytarte. Ok. Wytarłem wam oczy. Teraz was wkładam. Wkładam was w obiektyw. Czekajcie.
Aha, sorry, muszę jeszcze wam ściągnąć osłonę. Osłonę ściągamy. Was wkładamy. Dajemy wam plasterek, abyście nie parowały. Widzę. I was zamykam. Już się nic nie odzywa. Zamykam. Jesteście zamknięci. Kolejne ujęcie będzie z wody. Słuchajcie, Monio mi ujęcia schrzanił, ale to nic. Krzyczę tak, bo jesteście... Monio! Tu chodź. Monio! Monio! A, widzicie. Dał se radę. Muszę tak krzyczeć, żeby mnie słyszeli. Monio, idź tam. Także robimy kolejne. Widzowie, muszę to nagrać, nie wiem czy widzicie. Widać tą łódkę tutaj. Znaczy nie łódkę. No. Przypłynęli sobie 3 panowie, 4. Jeden pan miał w środku elektryczny rower. Wziął ten rower, wyszedł tutaj na brzeg. Wyszedł na ten brzeg. Wziął rower elektryczny i pojechał rowerem tam w górę. Także niesamowite, nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał na łódce czy na statku rower. Przypłynął do danego miejsca, wsiadł na rower i pojechał tam. Siu! Także fajne przeżycie. No zobaczcie Monia. Wśród śmieci, ale szczęśliwy. Odpoczywa, zmęczony. No. Jest bardzo grzeczny, powiem wam, że jest tak grzeczny, nie wiem czy ja trafiłem na takiego bordera, czy to jest kwestia mojego wychowania, ale no jest złoty. Do podróży naprawdę nie ma co się bać z nim gdziekolwiek jechać. On się dostosowuje tak szybko do naszego trybu. No jest niesamowity, naprawdę. Teraz śpi, popływał chyba z godziny czasu, jak nie jest 1,5. Widzieliście na timelapsie, gdzieś tam pływał. Teraz odpoczywa. No a my korzystamy ze słoneczka, jest tutaj cudownie. Sarenka! Sarenka czy syrenka? Sarenka wyszła z pola. Tutaj jest nasze obozowisko. Także są 2 palety, ale my żeśmy ich nie przytargali, po prostu były 2 palety, ławeczka, no i to spędzamy. Żona tam się opala, więc korzystamy. Zobaczcie widzowie, tym katamaranem. Jesteśmy tu myślę, że z 1,5 godziny. Siedzieli, skakali, pływali i sobie odpływają. To jest taki karawaning, tylko że na lądzie. Chodźcie, was wezmę na chwilę. Zobaczymy jakie skałki. Nie no, piękne są. Zobaczcie jakie ładne. Zobaczymy stąd.
środku. Ej! A co to? Co to? Ej! Znalazłem skarb! Żono! Znalazłem skarb! Uratowani! Uratowani! Trzymaj! Trzymaj! Uratowani! Słuchajcie, chyba to był jakiś Niemiec. Chyba zapomniał, ale jak już znaleźliśmy taki skarb, no to grzech byłoby nie wypić. W sumie z takim widokiem. Tylko ciepłe. Ktoś musiał bardzo dawno temu to zgubić. Ale ja znalazłem. Prawdziwy poszukiwacz skarbów. To jest takie, co jest? Co robisz? Co robisz? Nie, co robisz? Co robisz? Piwo chcę się napić. Piwa? Monio. Takie są te pieseły. Ale jest cudownie, powiem wam, naprawdę. Jest taka piękna pogoda. Nie patrzcie na to, że piję piwo. Wiem, że do filmu nie powinienem, ale wierzcie mi, to jest pierwsze piwo. Jest tak ciepło i do tego jeszcze w ogóle miało się słodzić i zagrzało. No ale tak to jest. Korzystamy. Naprawdę jest cudownie. Kończymy ten odcinek. Byliśmy tu prawie 5 godzin. Jak widzicie, z dzikiej plaży zrobiło się nie dziko. I do tego tam gównażeria, co drze ryja i puszcza łubu dubu. Ja rozumiem, że są wakacje, no i każdy ma do wszystkiego prawo, ale my już kończymy na dzisiaj. Dziękuję, że byliście z nami. Zostawcie łapkę do góry, napiszcie komentarz jakiś, zostawcie subskrypcję i co? I do zobaczenia w jutrzejszy dzień. I nasz Moniusiu, kochaniusiu, gwiazda tego kanału, który jest wymęczony jak cygańskie skrzypce. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć! Powrót. Jak widać w komplecie, więc to znaczy, że się nie pokłóciliśmy. No i się nie pokłóciliśmy, ale jest gorąco, ale było warto. Idziemy coś zjeść, jakąś pizzę albo jakąś rybę, bo dzisiaj piątek, a jak wiecie, my w piątek mięsa nie jadamy. Sprawa indywidualna, kto chce, niech je. My staramy się na 99% nie jeść mięsa, więc dzisiaj zjemy chyba jakąś rybę, tylko co? Tuńczyk. Jakiegoś tuńczyka chyba. Zobaczymy. Tak, Moniusiu. Włączyliśmy Moniusiowi klimatyzację. O, żeśmy zrobili dużo kilometrów, a Moniu jest padoch. Bardzo jest zmęczony. Nic nie spał. Chyba z 3 godziny to naprawdę pływał. Zobaczcie, jak mu się oczy zamykają. Nie zapomnij podwacji do końca życia, Moniusiu.